Cześć. Dzisiaj jesteśmy w moim ogródku, bo chciałam Wam pokazać te pomidory za mną. Pomidory karłowe, które należą do przedstawicieli Dwarf Tomato Project, czyli projekt pomidor karłowy, które są wspaniałe. Chciałam Wam o nich opowiedzieć. Jeszcze jestem w swetrze, pada deszcz, zimno, wieje. Zapraszam do naszej wspaniałej Anglii z piękną pogodą, ale te pomidory są warte wspomnienia, opowiedzenia Wam o nim. Także zobaczcie, mój ogródek jest taki mały plasterek ogródka, dlatego moja działka jest dla mnie bardzo ważna. Ten projekt pomidor karłowy, czyli Dwarf Tomato Project, powstał 15 lat temu, a zaczęło się od komentarza na forum. Craig LeHoullier był tym początkowym autorem pomysłu tego całego projektu i po prostu chciano stworzyć pomidory, które by nie zajmowały dużo miejsca, kompaktowe, łatwe w uprawie, a żeby miały kształty i smaki pomidorów tych starych, czyli tak zwanych heirloom, tutaj po angielsku. Więc brano pomidory karłowe i krzyżowano je z tymi odmianami wielkoowocowymi, wysoko rosnącymi, żeby stworzyć te różnorodne właśnie odmiany. I ja mam tutaj przedstawicieli tego projektu. To jest Dwarf Parfait. Tutaj mamy Dwarf Purple Heart, a tutaj jest Dwarf Adelaide Festival. Po prostu zaproszono wtedy w 2005 roku takich ochotników, którzy by chcieli krzyżować te wszystkie odmiany. Jednym z nich była Patrina Nusk-Small z Australii i różni ludzie brali w tym udział, krzyżowali i w sumie powstało ponad 100 odmian tych pomidorów karłowych. Taką stroną internetową, domem dla tego projektu była strona Tomatoville i po prostu do 2019 roku stworzono właśnie ponad 100 odmian. Tutaj widzicie te odmiany. I wszyscy właśnie twórcy tych odmian udostępniają te nasiona dla wszystkich. Nie ma patentów. Jest tak zwane OSSI i wszyscy tak jakby deklarują, że te nasiona będą udostępniać wszystkim, którzy będą chcieć, nie będą ograniczać dostępu i każdy ma wolność używania i uprawiania tych nasion. Także nie ma czegoś takiego jak w Unii Europejskiej, że jest zakaz wymiany nasion, sprzedaży nasion. Wszystkie te krzyżówki, wszystkie te ponad 100 odmian jest udostępniane, sprzedawane w całym świecie bez ograniczeń i każdy może złożyć taki pledge, to się nazywa OSSI, i po angielsku to się nazywa Open Source Seed Initiative, czyli inicjatywa otwartego źródła nasion. Czyli mi się ten cały pomysł bardzo podoba. Nasiona tych odmian dostałam od znajomego z Polski, który pewnie je dostał ze Stanów Zjednoczonych i mam tutaj kilka przedstawicieli tego projektu i za chwilę Wam pokażę, jak rosną. To jest Dwarf Adelaide Festival. Adelaida, czyli w Australii, czyli ta odmiana pewnie powstała z Australii, bo dyga jest bardzo super sztywna. W ogóle te odmiany wcale nie potrzebują żadnych tyczek, nic takiego, trzymają się. Ta odmiana dorasta do 90 cm, na razie ma może z 60, ale tutaj na górze ma kwiatki, tutaj ma też kwiatki, zobaczcie. Owoce dorastają do wielkości, do wagi 90 do 250 gram, 80 dni od posadzenia do dojrzewania. Słodki, wspaniały smak jest określany. Jest to krzyżówka Rozy Vetrov i Anny Banany Russian, stworzony przez Patrinę Nusk-Small, a potem inni już kontynuowali. Tutaj widzicie Dwarf Purple Heart, czyli karłowe, fioletowe serce. Zobaczcie kwiatki. Tutaj kwiatuszki. Też sztywna łodyga, trochę wyższy rośnie.
70 dni i to jest najbardziej rozłożysty i najbardziej rozgałęziony ze wszystkich karłowych pomidorów. Bardzo plenny, owoce średnio duże, w kształcie fioletowego serca, ciemnoczerwony miąższ, pyszny, intensywny smak. Jest to odmiana wczesna i jest to mieszaniec Dwarf Wild Fred i Bratz Black Heart. So Bratz Black Heart to jest odmiana od Brada Gatesa. Jest to wielkie, ogromne serce. Także skrzyżowano tą odmianę z Dwarfem, czyli karłową odmianą Wild Fred i wyszło coś takiego, Dwarf Purple Heart. Widać, że owoce będą duże na takim małym krzaku, bo kwiaty są bardzo duże. Tutaj już ten jest zapylony. Także ja jestem bardzo zadowolona. Zobaczcie. Tutaj mam tą torbę z Ikei i w niej mam dwie odmiany pomidorów, to jest 70 litrów i mam tutaj jedną odmianę miniaturowej papryczki Sunset. Ta odmiana Dwarf Parfait nie okazała się zbyt odporną na choroby, bo to jest jedyny krzak, który wykazuje jakieś zmiany chorobowe tutaj na liściach, ale nie jest to zaraza, bo po prostu zostają takie same jak były, po prostu takie plamy. I kwitnie, ma tutaj kwiatki. Zobaczcie, Dwarf Parfait ma być bardzo pyszny, on jest taki żółto-zielony, dorasta do 100 cm, owoc jest bewsztyk od 170 do 340 gram i jest to mieszaniec odmiany Sunny i Orange Pear, stworzony przez Susan Oliverson. Odmiana późna, planuje tylko przez 4 do 6 tygodni, no i słaby jest. Średnio duże owoce, zielone, a ma wyjątkowy smak łączący słodycz, kwaśność i smak starego pomidora. No zabiera to 90 dni, żeby dojrzały, także ten pomidor, no nie wiem, czy smak mi wynagrodzi to, że choruje i że jest bardzo późny. Zobaczymy, może jak się pogoda poprawi, to mu się polepszy. W tym momencie te nie mają żadnych zmian chorobowych, a ten ma. Tutaj mamy Dwarf Pink Passion, który już ma owoce, czyli jest to odmiana wczesna. Zobaczcie, Dwarf Pink Passion to jest pewnie serce i 65 dni, czyli bardzo wczesna odmiana. Plenny i to jest serce różowe, wspaniały smak, bardzo słodki, dorasta do 90 cm, owoce od 80 do 200 gram. Jest to krzyżówka odmiany Rosa Petrov i Anna Banana Russian. Stworzony przez Patrinę Nusk Small w Australii i potem dalej selekcjonowany przez Lindę Black. Bardzo mi się podoba. Tutaj widzimy drugi owocek, kwiaty. Tutaj u mnie przy domu jest inny tak jakby klimat, bo jest wszystko osłonięte płotami i ścianami, czyli jest troszkę cieplej niż u mnie na działce, także te pomidory sobie mogą na zewnątrz być, ale też jest takie ryzyko, że złapią zarazę, także zobaczymy. Pogoda nas nie rozpieszcza. Tutaj mamy odmianę Grinch, czyli to jest zielona taka koktajlówka, która chyba nie należy do tego projektu, ale tutaj jest u mnie w ogródku. Dorasta do... są już owocki, zobaczcie. Są pierwsze Grinche i one pozostaną zielone, tylko sobie urosną. Ma być bardzo słodki, bardzo dobry w smaku. Nie wiem, czy mi dorośnie do 100 cm, bo na razie jest bardzo niziutki, ale to dobrze, bo nie muszę ich podpierać. Są po prostu takie fajne. Ten Grinch ma być super dobry w smaku. No zobaczymy. Nie mogę się już doczekać. A jeśli chodzi o australijskie klimaty, to ten pomidorek to jest Uluru Ochre, czyli pomidor stworzony w Australii przez Patrinę Nusk Small, wypuszczony w 2015 roku. I nazwa tej odmiany, Uluru Ochre, to jest od aborygenów, z języka aborygenów, nazwa skały, która jest w Australii i ma kolor pomarańczowo-czarny. Ten pomidor jest unikatowym pomidorkiem, bo te kolory nie są spotykane gdzie indziej. Jest pomarańczowy,
z czarnymi takimi zabarwieniami, w środku pomarańczowo, zielono, taki unikatowy po prostu, jest pyszny w smaku i ta odmiana właśnie u mnie rośnie, posiany później niż te inne, dlatego jest mniejszy. No i co mogę powiedzieć? Jest to mieszanka odmiany Orange Heirloom i Rosella Purple. Podobno unikatowy pomidor, taka odmiana Uluru Oker. Tutaj odmiana Maglia Rosa, która nie należy do tego projektu. I to jest koktajlówka różowa, taka nakapiana. I nazwa pochodzi od ubrań, które nosił lider grupy Tour of Italy, pewnie z Włoch. I po prostu tak nazywali odmianę pomidora. Ma być bardzo smaczna, słodko-kwaśna i smak ma przypominać smak ketchupu. No, bardzo jestem ciekawa. To nie jest typowo karłowy pomidor, ma być tak zwany semi-determinate, czyli tak jakby półkarłowy. Będzie rosną pewnie troszkę tak wyżej, zobaczymy. No, zapowiada się ciekawie. Kształt ma jajka, smak ma być słodko-kwaśny. Maglia Rosa. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj Wam pokazałam, podobało się Wam. Dzisiaj nie mam samochodu, żeby pojechać na działkę, więc wykorzystuję ten deszczowy, wieczny dzień, żeby Wam nagrać filmik, z którym się już nosiłam od jakiegoś czasu, bo bardzo mi się te pomidorki podobają. Tu jeszcze pokażę Wam parę rzeczy, które mam. To są moje pory, które ja dopiero będę sadzić po ziemniakach wczesnych. Także u mnie pory są warzywem zimowym. Tutaj w tym inspekcie mam jeszcze parę rzeczy. Mam moje pomidorki Wilma, które właśnie zawiązują pierwsze owocki. No, jest zimno. Tam mam te karłowe papryczki Sunset. Tutaj mam różne rzeczy, na przykład bazylię. Tutaj mam dziurawiec wysiany z nasion. Tutaj mam floksy różnych odmian. Co tam jeszcze? Tutaj mam różne zioła lecznicze. Tutaj kwiaty. To jest na przykład onętki, kosmosy, cynie, słoneczniki drugi raz, rodzynek brazylijski, bazylia sałatolistna, bazylia cynamonowa, bazylia fioletowa. Tutaj bazylia taka lecznicza tulsi, zioło indyjskie, a tutaj też bazylia cytrynowa, ashwagandha też zioło lecznicze. Tutaj posiałam sobie radicchio na późniejszy zbiór. Tutaj kwiaty Weronika. A tutaj z nasion wysiałam sobie wrotycz. Czyli ja tutaj w Anglii nie wiem nawet, gdzie mam ten wrotycz zbierać, więc zakupiłam nasiona i wysiałam wrotycz. Tu sobie wysiałam łopian, bo łopian jest także rośliną leczniczą. Wykorzystuje się korzeń. A tutaj po drugiej stronie, tutaj mam szarłaty, które będą o zabarwieniu takim złoto-brązowym, słoneczniki. Tutaj mam lwie paszcze, słoneczniki. Tutaj zioła lecznicze także. To jest Angelika. To są szarłaty. No dobra, uciekam montować Wam ten filmik, bo pada deszcz i jest zimno. Pozdrawiam wszystkich, cześć.